Doktorat to aktualnie nie tylko poszerzanie swoich kompetencji, nie tylko badania naukowe, ale także prezentowanie swojego dorobku, prezentowanie się światu, nie tylko naukowemu, ale również biznesowemu, budowanie swojej marki. Możliwości jest ogrom. Możliwości jest tak wiele, że nieraz trudno wybrać to, co jest najlepsze. Może z niektórych środków przekazu lepiej zrezygnować, może któreś są ważniejsze. To właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy w naszym podcaście na temat interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Ja nazywam się Jan Sarzała. W studiu mam ze sobą dwójkę gości. Jest ze mną doktor habilitowana Aleksandra Ziemińska-Stolarska, adiunktka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, autorka raportu o śladzie węglowym Politechniki Łódzkiej, posiadająca bogaty dorobek publikacji, zarówno w prestiżowych czasopismach naukowych, jak i 20 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również doktor habilitowany inżynier Grzegorz Liśkiewicz, profesor uczelni, związany z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, badacz, przedsiębiorca i popularyzator nauki z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, ponieważ pracował i odbywał staże na wielu uniwersytetach, takich jak Strathclyde, Leeds, Oksfordzki Uniwersytet Cambridge oraz General Electric. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę rozpoczniemy sobie od budowania widoczności naukowca. Czy w ogóle to budowanie widoczności jest potrzebne? Do czego jest potrzebne? Jak Państwo uważają? Może ty pierwsza? Ja myślę, że rozpoczynając w takim razie, widoczność naukowca jest jednym z kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o takie profesjonalne budowanie swojego wizerunku w świecie naukowym. I ta widoczność równa się realnemu wpływowi. Trudno sobie wyobrazić, że jeżeli nie publikujemy i nie jesteśmy widoczni, to że inni naukowcy będą w stanie dotrzeć do badań i do wyników badań, które chcielibyśmy opublikować. W związku z tym jest to jedna z kluczowych i najważniejszych rzeczy. Musimy pamiętać, że ta widoczność pociąga ze sobą także inne, daleko idące, te pozytywne konsekwencje. Czyli jeżeli publikujemy, jeżeli nasze artykuły naukowe są cytowane, to jesteśmy później zapraszani jako recenzenci, jesteśmy zapraszani jako eksperci w panelach eksperckich. W związku z tym za tą widocznością ten realny wpływ się poszerza. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na fakt, że teraz grantodawcy bardzo często patrzą na nie tylko dorobek samego tego, który się stara o grant i chce publikować, ale również patrzą na jego osiągnięcia, jeżeli chodzi o rozwój danej dyscypliny, w której publikuje, ale patrzą również na popularyzację nauki przez niego. Więc myślę, że w świecie teraz nauki, w której jest tak duża konkurencyjność i tak ciężko się przebić, zdobycie takiej przewagi konkurencyjnej i zdobycie tej widzialności jest niezwykle istotne. To przede wszystkim otwiera też drogę dalszej kariery naukowej, budowania CV i awansów w świecie nauki, więc ta widoczność jest istotna, ale też musi być poparta, myślę sobie, pewną strategią, którą trzeba na samym początku zbudować. I jeżeli rozmawiamy o interdyscyplinarnej szkole doktorskiej i o młodych naukowcach, którzy dopiero planują swoją aktywność naukową, to myślę, że opracowanie tej strategii już na samym początku będzie miało bardzo istotny wpływ na to, jak będą widoczni, jak będą odbierani w tym świecie naukowym. Absolutnie nie zaskoczę tutaj nikogo i zgodzę się z Olą. Promowanie dorobku jest czymś, co na pewno warto rozważyć świadomie. To jest coś, nad czym warto się zastanowić z kilku powodów. I to ten fakt, że właśnie promowanie dorobku jest tak ważne, dlatego zdecydowaliśmy się, pisząc książkę dla doktorantów, jeden z 7 rozdziałów to jest właśnie budowanie swojej widoczności, czy budowanie swojej marki w środowisku naukowym, ale także również szerzej. To jest jeden z bardzo, bardzo ważnych elementów życia naukowca. I dlaczego? No jest kilka sposobów, którymi można na to spojrzeć. Po pierwsze, to co Ola wspominała, cytowanie. To znaczy pisanie artykułu to jest połowa pracy. Druga połowa pracy to jest dotarcie z tym artykułem do odbiorcy. I tutaj badania pokazują, że około 1/3 artykułów, które zostały napisane, nie zostały nigdy przez nikogo zacytowane. Czyli tak naprawdę nie ma nawet pewności, ile osób ten artykuł przeczytało.
I to nie znaczy zawsze, że to jest artykuł, który jest zły, który ma po prostu, jest merytorycznie kiepski. Czasem bardzo dobre artykuły niestety przepadają w tej ogromnej masie artykułów, jaką mamy dzisiaj. Bo przyrost artykułów jest wykładniczy. To jest trudne słowo, ale może, żeby to zobrazować, jeżeli weźmiemy 10 naukowców losowych z historii całej nauki, czyli uwzględniając Newtona, Marię Skłodowską-Curie i tak dalej, jeżeli weźmiemy 10 takich naukowców, 9 z nich cały czas aktywnie publikuje. Taka jest skala dzisiaj, jeśli chodzi o liczbę naukowców. Bardzo łatwo jest w tym tłumie zginąć i po prostu to też jest naszą odpowiedzialnością, częścią naszego obowiązku, żeby spróbować z tego tłumu wyjść po to, żeby nasze wyniki naszej ciężkiej pracy, często robionej po godzinach w laboratorium, po prostu dotarły do kogoś. Czyli dotarcie do odbiorcy to jest jeden sposób patrzenia na to, ale drugi właśnie też tutaj wspomniany przez Olę, to jest budowanie swojej przyszłości. Nie wiadomo, czy po doktoracie chcemy zostać na uczelni, czy chcemy i dalej kontynuować karierę naukową, czy iść do przemysłu. W każdym z tych wypadków warto jest jakoś budować i pozycjonować się jako ekspert w tej dziedzinie. Waszym zdaniem, w jaki sposób najlepiej budować tę swoją widoczność? Jakie są takie kanały, które uważacie, że są po prostu zwyczajnie najlepsze? Ja bym zaczął w ogóle wybór narzędzi i sposobu i w ogóle jakiegoś takiego, nazwijmy to wyniośle, strategii tej działalności od zadania sobie pytania właśnie, co chciałbym osiągnąć przez tą moją jakąś tam obecność w internecie, czy budowanie tego widoczności dorobku. Czy ja chcę dotrzeć do innych naukowców i po prostu właśnie powodować, żeby moje artykuły zaczęły być dostrzegane, czy ja chcę docierać może do jakiegoś szerszego odbiorcy i na przykład niektórzy znajdują w sobie taką też chęć dzielenia się i popularyzowania swojej wiedzy. To jest też bardzo ciekawy kierunek, który pozwala nam pokazać się jako eksperci w tej dziedzinie wśród nieekspertów. Jak ktoś będzie potem szukał człowieka, który zajmuje się inżynierią w tym konkretnym obszarze, to wtedy prędzej trafi na mnie, jeżeli ja właśnie buduję swoją widoczność wśród osób niespecjalistów. I tak dalej, i tak dalej. Można kilka sobie budować kilka celów można mieć przy takim budowaniu i jeżeli już cel sobie dobiorę, jeżeli ustalę, co ja chciałbym osiągnąć, no to wtedy przychodzi drugie pytanie, moim zdaniem bardzo ważne, ile czasu na to mogę poświęcić? Czy to jest coś, co chciałbym, żeby było ważną częścią mojej działalności? Niektórzy tak robią i bardzo lubię obserwować niektórych na przykład blogerów naukowych, naukowców, którzy bardzo dużą część swojego czasu poświęcają na działalność popularyzatorską i na budowanie swojej widoczności. Czy to jest coś, co ja po prostu wiem, że jakoś tam powinienem robić i nie wiem, powiedzmy godzinę miesięcznie na to mogę poświęcić, ale generalnie nie za bardzo tego lubię i chciałbym po prostu podjąć takie minimalne działania, żeby moje artykuły i moja działalność była widoczna. Także drugie pytanie, ile czasu na to poświęcę i jak znam odpowiedź na te pytania, no to wtedy szukam narzędzi. A ja może kontynuując to, co Grzegorz powiedział, to chciałam zaznaczyć jedną ważną rzecz, że bardzo się między sobą różnimy. Różnimy się temperamentem, różnimy się sposobem pracy i różnimy się w tym, w czym czujemy się naturalni i autentyczni. Więc jeżeli ktoś czuje się dobrze w wystąpieniach publicznych, to wtedy raczej tę karierę naukową powinien kierować w stronę wystąpień publicznych, chociażby na konferencjach naukowych. Jeżeli czujemy się dobrze w pisaniu, to powinniśmy pisać artykuły naukowe i ta widoczność powinna się przejawiać w publikacjach, tak jak Grzegorz powiedział. I do tego też chciałabym się odnieść, że to publikowanie w artykułach naukowych zwykle powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, do jakiego grona odbiorców chcemy dotrzeć. Bo czasami nasze badania są bardzo specjalistyczne, bardzo wąskie i być może nie zawsze jest sens patrzenia na najwyższy impact factor czasopism, czy na te, czyli takie, które mają najwięcej punktów, jeżeli chodzi o listę ministerstwa, ale być może warto publikować w czasopismach branżowych, dlatego że znamy dobrze odbiorcę i wiemy, że temat naszych badań świetnie wpisuje się w odbiorców, którzy takie czasopisma branżowe, czy w ogóle takie artykuły będą mieli szansę przeczytać. Więc to jest kwestia dotycząca tej publikacji.
Natomiast o tym, żeby być autentycznym, czyli żeby wybierać te kanały społecznościowe i te kanały dystrybucji, nazwijmy to, naszych osiągnięć naukowych dobrze i dostosowywać je do siebie. Więc ci, którzy dobrze się czują w mediach społecznościowych, być może powinni budować swoją karierę naukową, opierając się o media społecznościowe, między innymi LinkedIn, ResearchGate, powinni być tam obecni i tam widoczni. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli niedobrze czujemy się w mediach społecznościowych, to też jest okej, dlatego że jest tak wiele możliwości, żebyśmy mogli nie tylko występować, nie tylko publikować, nie tylko właśnie być obecni w mediach społecznościowych, że każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. I myślę, że kluczem w tym, żeby się odnaleźć i żeby tę strategię budować, jest ta autentyczność. Więc myślę, że po pierwsze musimy mierzyć siły na zamiary, nie ilość, a jakość, więc może ograniczmy się do tych 2-3 kanałów, w których czujemy się najlepiej i tam starajmy się po prostu być aktywni. Myślę, że też Politechnika Łódzka daje ku temu świetne sposobności i możliwości. Jest blog Politechniki Łódzkiej, na którym możemy publikować, zarówno pracownicy, jak i doktoranci mogą sprzedawać swoje pomysły i badania naukowe w takiej zjadliwej, nazwijmy to, formie, takich artykułów, które też są łatwe w odbiorze, bo musimy też mieć oczywiście to z tyłu głowy, że jeżeli chcemy popularyzować naukę, to musimy w prosty i przystępny sposób dotrzeć do większego grona odbiorców, ale tak, żeby przełożyć te kwestie, czasami trudne i skomplikowane, na taki język, nazwijmy to, mniej naukowy, który dotrze do szerszego grona odbiorców. I dobra informacja dla wszystkich, można się tego nauczyć. Więc nawet jeżeli teraz wydaje nam się, że tego nie potrafimy, to po prostu trzeba zacząć, trzeba spróbować i może się okazać, że czujemy się w tym dobrze i trzeba za tym iść, więc trzeba odnaleźć siebie. I taka uwaga do wszystkich tych młodych i doktorantów i tych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, że nie należy się bać, albo nawet jak należy się bać i się boimy, to próbujmy mimo wszystko. I druga, myślę, że taka też dosyć cenna rada dla wszystkich, którzy zaczynają, żeby się nie porównywać. Bo myślę, że to też, jeżeli chodzi o media społecznościowe i o ten natłok różnych kanałów dystrybucji tej naszej wiedzy, jest tak duży, że możemy się czuć przytłoczeni, że ktoś robi to lepiej, że komuś innemu wychodzi, a nam nie wychodzi. W związku z tym myślę, że też nie należy się porównywać ze wszystkimi, znaleźć jakby swoją drogę, swoją niszę i być w tym autentycznym. Może jeszcze ostatnią rzecz tutaj, którą bym dodał, to jest to, że budowanie widoczności, i to nie tylko właśnie te media, ale na przykład takie proste rzeczy jak, nie wiem, przygotowanie się do konferencji i przygotowanie, z kim na tej konferencji mogę porozmawiać, do kogo mogę podejść i w jaki sposób podejść, żeby nie czuć tego też stresu, jaki mieć temat żeby też móc do tego się przygotować. Więc mamy tych narzędzi mnóstwo, to nie tylko jest internet, to jest też po prostu takie klasyczne sposoby nawiązywania relacji, budowania, gdzie artykuły publikować, jak pisać abstrakt. To wszystko jest częścią tej szerszej, to wszystko może wpłynąć na to, jak jesteśmy widoczni. I to, do czego bym dzisiaj zachęcał, mając przed sobą ten cały pakiet narzędzi, spojrzeć na to i pokusić się o taką autorefleksję, czy któreś z tych narzędzi mogą mi się do czegoś przydać. I wspominałeś też o tym, że bardzo ciężko jest, żeby napisane przez nas artykuły były widoczne. I to w sumie pytanie do was obojga. Czy macie jakieś porady, jak nie wpaść w tak, nazwijmy to, czarną dziurę artykułu, żeby on po prostu nie zniknął z tej przestrzeni naukowej? No to od razu powiem, bo też to nazywam czarną dziurą. Także ciekawie, że do tego samego sformułowania doszliśmy. Jest w nauce właśnie ta 1/3 to jest taka czarna dziura, w którą po prostu artykuły wpadają i z niej nie wychodzą. I to jest coś, czego bym nikomu nie życzył, bo napisanie dobrego artykułu to jest mnóstwo pracy. I dlatego właśnie warto zachęcić, żeby też pomyśleć o widoczności artykułu. Podam jeszcze taki przykład takiego naukowca, który w inżynierii mechanicznej jest bardzo znany. Maksymilian Tytus Huber. To jest człowiek, który sformułował hipotezę wytrzymałościową. Tak pokrótce on wszystkie siły, które działają na jakiś obiekt, sumuje i na tej podstawie mówi, czy on
czy ten materiał wytrzyma to, czy na przykład zacznie pękać. No więc rzecz kluczowa i fundamentalna, na przykład, nie wiem, do konstrukcji właśnie mostów, nie wiem, jakichkolwiek maszyn. On to zrobił w roku 1900 którymś, powiedzmy 8, dokładnie tę samą hipotezę sformułował kilka lat później, około 9 lat później, jeśli dobrze pamiętam, Reinhard von Mises. I on to opublikował w czasopiśmie niemieckim, a Maksymilian Tytus Huber opublikował to w zeszytach naukowych swojej uczelni. Dzisiaj na całym świecie ta hipoteza nazywa się hipotezą von Misesa. Mimo tego, że on to zrobił 9 lat później. Tylko w Polsce nazywamy to hipotezą Hubera myślnik von Misesa. Więc to też jest bardzo taki, moim zdaniem, dobry przykład pokazujący, jak niezadbanie o widoczność dorobku powoduje, że nasze badania nie docierają do odbiorcy. Dwie kwestie, które mogą temu pomóc. Na pewno budowanie interdyscyplinarnych zespołów i publikacje niejednoautorskie, mimo że czasem są one bardzo dobrze widziane, szczególnie jak ubiegamy się o stopnie i tytuły naukowe, to taka jednoautorska publikacja jest cenna. Natomiast dla widoczności i cytowania dobrze jest, jeżeli budujemy interdyscyplinarny zespół. I tutaj też chciałam powiedzieć, że to właśnie jest ogromna przewaga interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, że można budować zespoły, w której mamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy razem łączą siły i dzięki temu, ja tutaj mogę powiedzieć na swoim przykładzie, podczas realizacji europejskich grantów bardzo często współpracujemy nie tylko z naukowcami, ale także ze światem przemysłu. I oni też są bardzo chętni do tego, bo oni może mają mniejsze możliwości albo mniejszą wiedzę, jak taki artykuł naukowy przygotować, czyli od strony badań są genialni, natomiast nie wiedzą, jak je potem sprzedać. W związku z tym taka kolaboracja pomiędzy, chociaż kolaboracja to złe słowo, natomiast taka współpraca pomiędzy światem takim stricte przemysłowym i światem nauki może spowodować, że taki artykuł naukowy będzie dużo chętniej czytany, zarówno przez tych naukowców, jak i rzeczywiście ten świat, nazwijmy to świat biznesu. Więc to jest jedna kwestia, czyli interdyscyplinarny zespół na pewno temu pomoże. I druga sprawa, też ważna, czyli publikacje typu open access, czyli w takim formacie otwartym. One też zwiększają widoczność i też powinniśmy na to zwracać uwagę. Zresztą publikacja w takich zespołach interdyscyplinarnych, na przykład podczas realizacji grantu, zwykle wymusza na to, żeby to był właśnie ten otwarty dostęp. Dzięki temu też mamy szansę na to, żeby ten artykuł był cytowany przez większą liczbę osób i dotarł do tego grona. I to, o czym już wspomniałam i co chciałam jeszcze raz podkreślić, że czasem to czasopismo, czyli tak jak Grzegorz, do którego wysyłamy, trzeba się zastanowić, do kogo chcemy trafić. Dla kogo te nasze wyniki badań są istotne, dla kogo są ważne, kto może z nich skorzystać i wtedy wybierajmy to czasopismo, nie patrząc być może na impact factor, nie patrząc na punkty, ale patrząc na grono odbiorców. Także takie moje 3 rady, jeśli chodzi o widoczność publikacyjną. No, to może dodam jeszcze 2 takie aspekty techniczne. Po pierwsze, moim zdaniem dużo lepiej jest napisać 1 naprawdę dobry artykuł niż 2-3 średnie. Oczywiście różnie niektórzy na to patrzą, są kwestie jakieś tam, jak jesteśmy oceniani za to, jak publikujemy i tak dalej, ale ja bym to odłożył na drugi plan, bo w ostatecznym rozrachunku te świetne artykuły się przebijają i one naprawdę wchodzą w taki mainstream naukowy, więc warto pomyśleć, co zrobić, żeby ten mój artykuł był naprawdę tym świetnym artykułem. Potem, gdy już to zrobimy i ten artykuł jest opublikowany, no to jest całe mnóstwo właśnie narzędzi technicznych, które mogą pozwolić w tym, żeby z tym artykułem dotrzeć. Pierwsza rzecz to oczywiście można rozsyłać artykuły do ludzi, którym wydaje nam się, że poznaliśmy kogoś na konferencji, jakiegoś profesora, który w tej dziedzinie działa. Nadzieja, że on sam znajdzie ten artykuł, jest mało efektywną strategią. Jeżeli uważamy, że nasz artykuł może być dla kogoś wartościowy, nie wahajmy, nie ma co się jakby tak krępować i naprawdę dobrą praktyką jest rozsyłanie artykułów z indywidualną taką informacją, dlaczego uważamy, że ten artykuł dla tej osoby może być interesujący. W rozmowie przewija się wielokrotnie temat konferencji naukowych. No i konferencje naukowe oczywiście wiążą się z wystąpieniami publicznymi. Też trzeba się w ten sposób najczęściej jakoś zaprezentować. Czy to prezentować swój plakat, czy jakaś prezentacja na temat naszych badań. I czy macie może jakieś rady, jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Bo to też nieraz jest
ciężkie, niektórzy mają ogromną tremę. Czy macie jakieś sposoby na zwalczanie tej tremy? Podczas studiów doktoranckich uczestniczyłam wielokrotnie w różnego rodzaju szkoleniach, które przygotowują nie tylko do takiego wystąpienia na konferencji, ale też do takich elevator pitch, być może o nich powiemy później, czyli takich skondensowanych, bardzo krótkich wystąpień publicznych. I to mi bardzo pomogło. Czyli na pewno odpowiedzią na to pytanie, jak się przygotować, na pewno trzeba wiedzieć, co chcemy powiedzieć, trzeba znać doskonale odbiorców, do których będziemy to mówić i trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. Z takich technicznych kwestii też mogę powiedzieć, co mnie bardzo pomogło na początku, to jest nagrywanie siebie i nagrywanie swojego wystąpienia, żeby sprawdzić, czy przede wszystkim mieszczę się w czasie, czy mówię wszystko to, co chcę powiedzieć, i odsłuchiwanie się później bardzo pomaga i zwraca uwagę, w których miejscach jest być może już mało ciekawie dla odbiorcy. Musimy cały czas pamiętać, że ten kontakt z tym odbiorcą, który jest po drugiej stronie, jest na sali, jest kluczowy. Czyli żeby go zainteresować, żeby go nie znudzić, żeby nie przegadać. Więc trzeba to sobie wypracować, a można to zrobić tylko wtedy, kiedy to się ćwiczy i jeszcze raz ćwiczy. Także na pewno warto mieć ku temu sposobności i możliwości. Myślę sobie, że też w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej to też jest rzecz, stąd doktoranci doskonale to już wiedzą, że trzeba się pokazać i trzeba się pojawiać, ale tak jak mówię, trzeba się dobrze do tego przygotować. Mam taką przyjemność prowadzić zajęcia z pisania publikacji naukowych z doktorantami. To jest super zawsze doświadczenie, obserwować, jak oni właśnie są w procesie. Jest to dla mnie też bardzo takie inspirujące. I w ramach tych zajęć, gdy rozmawiamy przez chwilę też o wystąpieniach konferencyjnych, pokazuję taką grafikę, na której jest słoń i krokodyl. I pytam ich, kim by chcieli być bardziej, jeżeli idą na konferencję. I prawda jest taka, że trzeba być i krokodylem, i słoniem. O co chodzi? Chodzi o to, że krokodyl, ma dużą paszczę, ale ma strasznie małe uszy. A słoń ma taką na końcu trąbę, ale taką malutką buzię, ale ma wielkie uszy. I teraz właśnie, czy my chcemy być krokodylem czy słoniem na konferencji? Krokodyl to jest ta strona, o której mówiła Ola, czyli przygotowanie naszej prezentacji, przygotowanie tego, żeby jak najlepiej zaprezentować materiał, który mam przygotowany i to oczywiście trzeba zrobić, jak najlepiej się do tego przygotować. Natomiast nie zapominajmy o słoniu. Pamiętajcie o słoniu. Słoń to jest słuchanie i to są uszy. Warto też przed konferencją zobaczyć, co ja mogę się dowiedzieć na tej konferencji, co ja mogę wyciągnąć z tej konferencji, kogo mogę poznać, co mogę zobaczyć. I jeżeli poświęcam godziny na przygotowanie prezentacji, to warto też przynajmniej trochę czasu poświęcić, żeby zobaczyć, co ja mogę się dowiedzieć, czyli sprawdzenie programu konferencji, zaznaczenie sesji, jeżeli mamy kilka równoległych, na które chcę pójść i na których dowiem się tego, co mnie interesuje. Zobaczenie, kto tam będzie na tej konferencji, bo może tam będzie ten słynny profesor Smith, z którego artykuły czytam i mam szansę, jedną z niewielu, żeby do niego podejść i zagadać. A jak chcę podejść i zagadać, to warto wiedzieć, o czym miałbym z nim porozmawiać, więc przeczytać jego artykuły i być może zobaczyć, jakie pytania mógłbym zadać temu profesorowi. I tak dalej, i tak dalej. Być może jakieś laboratoria też są w okolicy tego miejsca, gdzie jest konferencja i mogę pojechać i porozmawiać z kimś, kto będzie na tej konferencji i zaproponować, żeby pokazał mi swoje laboratorium, które jest powiedzmy 3 przecznice dalej. Więc też pamiętajcie o słoniu i pamiętajcie o tej części słuchania, bo konferencja jest fenomenalną okazją do tego, żeby bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć, bardzo dużo zobaczyć, wielu ludzi poznać. I często widzę po doktorantach, że skupiają się bardzo mocno, co jest naturalne, bo się stresują na swoim wystąpieniu, ale warto też pomyśleć o tej drugiej części. A jeśli chodzi właśnie o takie krótsze wystąpienie, tutaj Ola wspomniałaś już o elevator pitch. Te krótsze formy takiego przedstawiania siebie są ważne, myślę też dla osób, które chciałyby się kształcić w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej, choćby ze względu na rozmowę kwalifikacyjną, która się odbywa w ramach rekrutacji. I co byście powiedzieli, jak się do takich krótszych form przygotować, jak spowodować, żeby najczęściej szeroki temat, czy to naszych badań, czy po prostu prezentowanie siebie, skrócić, ale żeby nie spłycić tego, co chcemy powiedzieć, żeby przekazać wszystko, co chcemy powiedzieć.
I zwykle takie elevator pitch są dużo krótsze niż takie wystąpienia na konferencji, gdzie mamy 10, 15, czasem nawet 20 minut. W związku z tym, jak skondensować tę wiedzę do czasami 1, 2 albo 3-minutowego wystąpienia. I to jest bardzo trudne. I to też nie przychodzi z dużą łatwością. Po pierwsze, żeby powiedzieć merytorycznie to, co jest najważniejsze i żeby zachęcić. Być może wskazać jakąś lukę w nauce, którą wypełniamy, być może odnieść się do jakiegoś przykładu, tak jak Grzegorz, wspomniany krokodyl i słoń. Warto być może czasem te nasze trudne zawiłości i tę merytorykę trochę odwrócić, czyli pokazać, co robimy, ale w prostych słowach, tak żeby ta 1, 2, 3 minuty i maksymalnie zachęcić. Być może nie powiedzieć wszystkiego, ale zostawić taką pewną niepewność i zostawić pole później do pytań i zachęcić kogoś, żeby podszedł do nas i żeby z nami porozmawiał i żeby wytłumaczyć być może w większej ilości słów, co chcemy zrobić. Więc myślę, że trzeba też to ćwiczyć, ale trzeba wiedzieć, kto jest odbiorcą, kto jest po drugiej stronie i jaki jest cel, co chcemy osiągnąć takim krótkim wystąpieniem. No i tak jak mówiłam, zupełnie inaczej prezentuje się na konferencjach naukowych, a zupełnie inaczej, kiedy mamy inne grono odbiorców, czyli właśnie takich biznesmenów, na przykład chcemy sprzedać swój projekt albo chcemy dzięki temu uzyskać jakieś finansowanie, tak? Czyli mamy inwestorów, których chcemy przekonać, że nasz pomysł jest tym najlepszym i chcemy dzięki temu mieć jakieś korzyści, między innymi korzyści finansowe. No to wtedy musimy mieć taką jedną rzecz, czyli takie clue tego wystąpienia, co jest istotne i co jest takim haczykiem, na który możemy złapać tych odbiorców, którzy są po drugiej stronie. No, elevator pitch to jest oczywiście takie określenie, które może zdekodujmy je też. No to jest coś takiego, co możemy powiedzieć komuś, gdy no wyobraźmy sobie tego profesora Smitha przywołanego w poprzedniej mojej wypowiedzi. To jest po prostu ktoś, kto jest dla nas, wiecie, półbogiem. Ktoś, kto w naszej branży jest Michaelem Jacksonem tej dyscypliny naukowej. I wyobraźcie sobie, że wsiadacie gdzieś tam w jakimś wieżowcu do windy i profesor Smith wsiada nagle na piętrze 3, a wysiada na piętrze 12 i mamy te kilka sekund między jednym piętrem a drugim, żeby spróbować jakoś nawiązać kontakt, tak? No to jest ten... To jest ten elevator pitch i oczywiście jego się często używa w tym kontekście takiego komercjalizacji, sprzedawania pomysłów, ale ja może na to szerzej spojrzał, czyli po prostu jest to taka forma wypowiedzi bardzo, bardzo krótka. Tak? Ona jest na końcu tego spektrum. Jeżeli zbudujemy sobie takie różne długości formy wypowiedzi, no to właśnie na jednym końcu mamy takie super krótkie formy wypowiedzi jak elevator pitch, a na drugim końcu mamy 15 razy 2 godziny wykład z projektowania sprężarek, gdzie mogę się rozwijać do woli, prawda? Trzeba po prostu, myśląc o komunikacji i też właśnie uczeniu się, jako naukowiec też mogę komunikować o tym, co robię, warto trenować ten mięsień komunikacji na różnych dystansach. I właśnie najtrudniej jest ten najkrótszy. Tak? To już Winston Churchill mówił, że jeżeli pytali go, ile czasu potrzebuje, żeby się przygotować do wystąpienia, on mówił, że jeżeli mam 2 minuty, to potrzebuję tam 3 tygodnie, jeżeli mam 10 minut, to potrzebuję 3 dni, a jeżeli mam godzinę, to mogę zacząć od razu. I to jest właśnie to, że najtrudniejsze jest to zwięzłe powiedzenie, a drugie, to co Ola właśnie podkreśliła, do określonego odbiorcy. Bo tym odbiorcą może być właśnie profesor Smith, którego mogę strzelać branżowymi pojęciami i nawet to jest oczekiwane, a co innego, jeżeli ja mówię o kimś, kto zupełnie jest z innej branży albo w ogóle nie jest naukowcem. I to też jest ogromna umiejętność, umieć przedstawić to, co robię, właśnie dopasowując to do odbiorcy. Mówiliśmy dużo o współpracy doktorantów międzyuczelnianej, ale czy też współpraca taka wewnątrzuczelniana też jest ważna, żeby jakby budować siebie, budować swoją prezentację, żeby budować swoją personę w świecie naukowym, czy raczej lepiej się skupić na współpracy takiej międzyuczelnianej? To wszystko też bardzo zależy. Z mojego punktu widzenia ta współpraca, przede wszystkim bardzo ważne jest to, że teraz w tej nauce nie możemy być odrębnymi jednostkami. I bardzo rzadko się zdarza, że jednoosobowy zespół jest w stanie sam
robić wszystko. Jest to niemożliwe, czyli nie możemy jednocześnie mieć zajęć ze studentami, nie możemy jednocześnie prowadzić badań w laboratorium, nie możemy jednocześnie publikować, nie możemy jednocześnie być na wielu kanałach i mediach społecznościowych, bo po prostu jest to niemożliwe. Czyli zbudowanie zespołu, w którym być może każda z osób jest odpowiedzialna za inną część. Ty jesteś dobry w pisaniu, ty jesteś dobry w prezentowaniu, ty będziesz jeździł na konferencje naukowe, ty jesteś świetny w pracach laboratoryjnych. Więc umiejętność zbudowania sobie takiego zespołu i to nie tylko na poziomie jednej uczelni, ale jeżdżąc na konferencje naukowe, będąc, nazwijmy to, w tym gronie ekspertów, łatwiej jest o to, żeby ten kontakt pomiędzy uczelniami był i żeby do tego grona i tego zespołu badawczego zapraszać również osoby, które są spoza. Czasem łączyć również różne światy. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy na uczelni technicznej, to my będziemy współpracować tylko i wyłącznie z inżynierami, dlatego że do tego budowania tego zespołu bardzo ważne jest, aby były różne osoby mające różne doświadczenie, mające różny background. Więc takie budowanie takiej sieci, nie tylko wewnątrz uczelni, a w takiej strukturze polskiej i międzynarodowej, przede wszystkim też ułatwia pozyskiwanie funduszy do grantów, czy krajowych, czy grantów międzynarodowych i to jest bardzo dobrze widzialne. W związku z tym niezmiernie istotne jest, żeby już będąc doktorantem szukać takich sieci, takich powiązań i być może wdrażać się w takie zespoły, które są zespołami interdyscyplinarnymi, w których jest łatwiej, po prostu. Zawsze, jeżeli jesteśmy w grupie, to po pierwsze jest raźniej, a po drugie taki zespół rośnie w siłę zwykle i łatwiej jest mu. Łatwiej jest mu o projekty, łatwiej jest mu o publikacje, więc myślę, że kluczowa rzecz, czyli budowa zespołu. Ja uwielbiam to pytanie, także się muszę wtrącić, bo to jest moim zdaniem świetne pytanie, bo tu nie chodzi tylko o to, znaczy w ogóle współpraca z doktorantami z innych dyscyplin wewnątrz uczelni, na zewnątrz uczelni, to jest trochę wyjście z mojego pudełka, w którym siedzę. I to jest super ważne moim zdaniem, żeby próbować takie rzeczy robić, bo żeby wychodzić z laboratoriów i żeby rozmawiać z osobami, które robią inne badania, żeby nawet otwierać się, na ile ktoś się czuje oczywiście komfortowo, ale żeby otwierać się też na inne sektory, czyli na osoby z przemysłu, na osoby z instytucji publicznych, które zajmują się czymś zupełnie innym, bo to po prostu absolutnie poszerza naszą perspektywę. To pozwala nam patrzeć na rzeczy z zupełnie innych stron i czyni nas lepszymi naukowcami, bo zaczynamy rozumieć dużo więcej sami na temat tego, co my robimy, patrząc na to trochę oczami innych osób. Myślę, że to nie jest tylko mój pogląd, to się uważa, że to jest jednym z sekretów tych uczelni w systemie college'owym, czyli Oxford, Cambridge. To jest właśnie to, że nie jesteś przypisany, jesteś przypisany do wydziału, ale jesteś też przypisany do college'u. W tym college'u mieszkasz, jesz i w college'u masz bardzo dużą zawsze mieszankę ludzi którzy studiują na różnych kierunkach. Więc ty codziennie jesz śniadanie, obiad i kolację z osobą, która zupełnie inaczej patrzy na świat niż ty. I to jest niesamowity potencjał. Wszystko staje się coraz bardziej interdyscyplinarne, tworzą się nowe dyscypliny, ekonofizyka, biomechanika itd. I trzeba w to iść, trzeba zupełnie starać się patrzeć na wszystko interdyscyplinarnie, a drogą do tego jest kontakt z osobami, które mają inne perspektywy niż nasze. A dodatkowo to nas czyni lepszymi naukowcami i myślę, że poszerza naszą perspektywę jako ludzi. I jeszcze w kontekście tej współpracy wewnątrzuczelnianej chciałem spytać, my na Politechnice Łódzkiej mamy system WCamp i czy może jakoś tam jest, wiem, że jest tam profil naukowca, który można sobie uzupełnić, czy macie może jakieś doświadczenia z korzystaniem z WCampa właśnie w takiej roli? To ja powiem tak, że na pewno w ogóle jednym z narzędzi, o których warto wspomnieć, to są wszelkiego rodzaju profile naukowca na różnych platformach. Na pewno warto kilka sobie założyć, bo wtedy jest większa szansa, że ktoś do nas dotrze i one dają takie fajne zestawienie też naszych aktywności. A absolutnie najlepszym z tych profili jest właśnie profil w domenie uczelnianej. Dlaczego? Dlatego, że nasze strony nie będą tylko oglądali ludzie. Nasze strony będą oglądały też roboty. Na przykład robot wyszukiwarki Google sobie chodzi cały czas po internecie, przegląda strony i buduje takie pewnego rodzaju asocjacje, czyli łączy ze sobą pewne takie powiązania. Jeżeli takich stron będzie dużo, które na przykład łączą mnie z hasłem sprężarka,
to wtedy jest dużo większa szansa, że jeżeli ktoś wpisze hasło ekspert od sprężarek w Polsce, to Google mu podpowie mnie. I w tej grupie tych stron, które też mogą to uczynić, najlepszą właśnie jest strona uczelniana, ponieważ jest to domena bardzo popularna, ma dużo wyświetleń i odwiedzeń, w związku z tym to połączenie jest dużo wyżej pozycjonowane przez Google'a. No, to jest taki argument, o którym pewnie mało kto wie, więc chciałem od niego zacząć, ale oczywiście jest to super też miejsce do tego, żeby zbierać wszystkie informacje o tym, co robię i żeby w jakiś sposób się dzielić światem, tak, tym moim... Ale pamiętasz, Grzegorz, naszą rozmowę sprzed kilku dni a propos Wicampa i kontynuując ten temat, że czasem jesteśmy na uczelni, w której mamy bardzo wielu pracowników i oczywiście siłą rzeczy nie wiemy wszystkiego o wszystkich. Więc rozmawialiśmy z Grzegorzem kilka dni temu na temat tego, że szuka eksperta, który zajmuje się jakością powietrza i właśnie poprzez wyszukiwarkę Wicamp znalazł taką osobę, bardzo szybko się skontaktowaliśmy, więc jest to też miejsce dla nas, czyli dla nas naukowców, którzy dzięki platformie Wicamp mogą mieć wiedzę na temat tego, kto na Politechnice Łódzkiej zajmuje się jakim obszarem badań. Wtedy bardzo łatwo i szybko można się z nim skontaktować. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dowiedziałem się sam osobiście wielu rzeczy i wiele rzeczy zostało dla mnie rozjaśnionych jako dla potencjalnego doktoranta. Mam nadzieję, że nasi widzowie też wiele rzeczy z tego wyciągnęli. Mój taki osobisty wniosek, mam nadzieję, że to będzie w miarę dobre podsumowanie, to jest to, że interdyscyplinarna szkoła doktorska po prostu otwiera drzwi przede wszystkim na autentyczność. I to właśnie na tej autentyczności powinniśmy się skupić. Z nami byli doktor habilitowana Aleksandra Ziemińska-Stolarska oraz doktor habilitowany inżynier Grzegorz Liśkiewicz, profesor uczelni. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję bardzo. The production of the film is financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the project titled Improve, International Mission to Promote Research and Optimal Values in Education, implemented by Lodz University of Technology as part of the STAIR program, Internationalization of Doctoral Schools, called 2024.